roku pandemii koronawirusa wszyscy mamy dosyć masków. Ale to właśnie dzięki tym maskom, dzięki medykamentu, dzięki szczepionku nie zmarło tak dużo ludzi, jak na początku wyglądało, że może być rzeczywiście źle. Pierwej w Krośnicach też były pandemie, ale nie było masków, nie było medykamentów, nie było szczepionek. Ludzie umierali masowo. Były czasy, że w Krośnicach przez grasujące epidemie umierało po 12 ludzi w tygodniu. Jakie to były epidemie i jak wielkie zbierały żniwo, te tajemnice skrywają kościelne księgi zmarłych. Przeanalizujemy okres 50 lat od 1840 do 1890. Tak przedstawiał się statystyka zgonów z tego czasu. W tym czasie było rocznie średnio 61 pogrzebów w Krośnicach. Z tego średnio 21 było dorosłych, a 40 dzieci. Widzimy na wykresie, że w niektórych latach mamy szpice nawet do 100 pogrzebów. Te szpice to lata, gdzie żniwa zbierały epidemie. Jakby do wykresu wszystkich zgonów przyrównać ino te od osób poniżej 18 lat, to widzimy te same szpice, a to oznacza, że te epidemie zabierały głównie dzieci. No może poza jednym wyjątkiem w latach 1855-56. Wtedy umarło kans dorosłych, jak to Faroś napisał, na Nervenfieber, czyli na tyfus. Poza te jedne wyjątki widzimy, że jak umierało wyjątkowo kans ludzi, to były to głównie dzieci. Bez to ta pomarańczowa charakterystyka jest dla nas ważniejsza, jeżeli chodzi o epidemię. Ale i w tej grupie idzie jeszcze podzielić wiekowo zmarłych. Jak wyciągniemy z tej statystyki dzieci w wieku szkolnym, czyli te powyżej 7 roku życia i niemowlęta, powiedzmy do 6 miesiąca, to nowostaną eno dzieci w wieku od pół roku do 7 lat. To jest ta niebieską kryska. Na tym porównaniu widzimy, że ta największa umieralność wśród dzieci spowodowana była przez te małe pociechy w wieku od pół roku do 7 lat. I to jest właśnie ta grupa, gdzie epidemie najbardziej grasowały. I tą grupą się zajmiemy. Tu widzimy dla tej grupy, ile takich małych dziatusków umierało. Pierwszą szpica widzimy w roku 1842. W księdze zgonu widzimy prawie ino jedna przyczyna zgonu. Mazan, czyli odra. Jedna z najbardziej zaraźliwych chorób zakaźnych. Z tych 42 małych dzieci 25 zmarło na odra. Następną szpica, też z 42 dzieci, to rok 1853. Tak jak w 42 roku ksiądz z góry na dół pisał Mazan, tak teraz widzimy Blatan. To starą niemiecką nazwę ospy. Nie chodzi tu o ospę wieczną, co większość z nas miała. Ino o ospę czarną, wirusową chorobę zakaźną, której śmiertelność wynosiła 25%, a nieraz i więcej. Na 4 chorych dzieci co najmniej jedno umierało. Ospa grasowała w Krośnicach od lutego do maja i kosztowała życie 39 dzieci. Wszyscy poniżej 8 lat. No większą tragedię w analizowanym przez nas okresie spotkała krośnickie rodziny w roku 1868. Epidemia ospy nałożyła się w tym samym czasie na epidemię odry. Od 10 stycznia do 25 kwietnia na odra umarło 24 dzieci. W tym samym czasie ospa zabrała 30 dzieci. Razem 54 ofiary. Ino w luty umarło 40 dzieci. 1 albo 3 pochowano po 4 dzieci, a 5 i 9 lutego nawet po 5. 5 razy na dzień wyłaził ksiądz na Kierchów z mało trumną. To jedna z największych tragedii, co spotkała Krośnice w całej historii. Następną epidemia przyszła w roku 1877. W ostatnim kwartale zmarło 18 dzieci na szkarlatynę. W przeciwieństwie do tamtych dwóch chorób, szkarlatyna jest dalej aktywna. Wia, bo ją sam miał. Na początku roku 1885, za 1,5 miesiąca, już zaś na odra umarło 34 dzieci. Zbliżamy się do końca wybranego okresu 50 lat. Rok 1889. Od połowy kwietnia do końca lipca już zaś na szkarlatynę umarło 35 dzieci do 7 lat i jeszcze 10 starszych od 8 do 13 lat. Do kupy 45 ofiar tej choroby zakaźnej górnych dróg oddechowych. Tu my doszli do końca tej statystyki. Ale był to ino wybrany okres 50 lat, a zarazy grasowały zawsze. Ktoś powie, a co z dżumu,
czarna śmierć. Ponoć najgorsza mora ze wszystkich. W XIV wieku na czarną śmierć umarła około 1/3 europejskiej populacji. W 1679 roku na dżuma umarła połowa mieszkańców Opola. A jak zajrzeć jeszcze bliżej do Łubnian, to w 1708 roku ze 250 mieszkańców pandemia dżumy przeżyło no 14. Z Krościc nie mamy informacji o ofiarach dżumy, ale kans lepiej jak w tych wymienionych miejscowościach nie było.